Szanowni Państwo, wiosna to dobry czas, by wsiąść na rower, choćby w celach rekreacyjnych. Jednak nim to uczynimy, wypada nasz pojazd przygotować do jazdy. W tym filmie opowiem o zestawie narzędzi do serwisowania rowerów od Very Bicycle Set Free. Posiadaczom rowerów górskich, którzy mają małe doświadczenie z czynnościami obsługowymi, gorąco polecam sięgać po książkę Leonarda Zina. Autor już na początku wskazuje, jakie narzędzia będą nam pomocne przy pracach przy rowerze, dzieląc potrzebne sprzęty w zależności od poziomu zaawansowania. Przyjrzyjmy się zatem, jak omawiany zestaw ma się do tych wskazówek. Warstwa identyfikacji wizualnej u Very jest bardzo spójna, jeśli chodzi o wszystkie produkty. Na wierzchu kartonowego pudełka znajdujemy najistotniejsze informacje o cechach zestawu, a z tyłu zaś odnajdujemy specyfikacje poszczególnych elementów wchodzących w jego skład wraz z ich numerami katalogowymi. Zatem zajrzyjmy do środka. Wewnątrz, oprócz zestawu narzędzi w materiałowym etui znajdujemy samoprzylepny pasek z rzepem, do którego będziemy mogli przyczepiać to etui, a poza tym mamy także lotki informacyjne i wlepkę Vera Tools Reverse. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym elementom zestawu. Zacznijmy od etui. Wykonane z materiału, podobnie jak w przypadku innych prezentowanych przeze mnie narzędzi, i tak jak już wspominałem w poprzednich przypadkach, spisuje się on zaskakująco dobrze, w szczególności nie tak trudno utrzymać go w czystości. Tym razem etui jest niemałe, ma 20 cm szerokości, 9 cm wysokości i około 5 cm grubości. Niestety z tyłu nie znajdziemy żadnej szlufki, a jedynie duży rzep. Warto jednak zauważyć, że Vera rozwija swój system organizacji narzędzi Vera2Go, który wykorzystuje właśnie możliwości mocowania etui z wykorzystaniem rzepów. Całość również zapinana jest na rzep, a w środku znajdujemy dwie przegrody. W dużej widzimy duży organizer oraz dwie łyżki do opon. W mniejszej mamy mały organizer, który możemy wypełniać sobie w zależności od naszych potrzeb. Przejdźmy do dużego organizera. Jest on w zasadzie identyczny jak ten znany z zestawu Toolcheck Plus. Odróżnia go głównie wyposażenie w środku. Ma on 17,5 cm szerokości, około 8,5 cm wysokości i troszkę ponad 2 cm grubości. Wewnątrz umieszczona jest mała rękojeść do bitów, grzechotka Cyclop Mini 1, adapter do bitów z blokadą, zestaw końcówek wkrętarskich ustawionych w dwóch rzędach, do których dostęp uzyskujemy poprzez odciągnięcie bocznego suwaka z logo producenta. Znajdujemy tu także jeden adapter z uchwytu sześciokątnego na kwadrat 1/4 cala, a u dołu mamy 7 nasadek umieszczonych na metalowych sprężystych blaszkach. Aby wyciągnąć rękojeść do bitów, odciągamy gumowy pierścień do góry. Aby dostać się do grzechotki, trzeba przesunąć plastikowy suwak znajdujący się od góry. Adapter do bitów z kolei wsuwany jest na wcisk. Aby ułatwić sobie jego wysunięcie, również możemy posłużyć się mlecznym suwakiem, wypychając uchwyt poza organizer. Z tyłu organizera zaś mamy szeroki zaczep na pasek. Przyjrzyjmy się rękojeści do bitów. Jest to element, który odróżnia zestawy Bicycle Set Free Toolcheck Plus od zestawu Toolcheck. Podobnie jak inne typowe rękojeści Craftform, jest ona dwukomponentowa i ma charakterystyczny ergonomiczny kształt. Przy gnieździe bitów jest zwieńczona sześciokątnym kołnierzem umożliwiającym wspomaganie się kluczem płaskim przy odkręcaniu lub dokręcaniu, a ponadto kształt ten ma ograniczać podatność rękojeści na turlanie się po delikatnie pochyłych powierzchniach. Sześciokątne gniazdo magnetyczne umożliwia mocowanie końcówek wkrętarskich, a także przedłużek lub innych adapterów. Rękojeść jest mała, ma 8 cm długości, a przy tym jest dość wąska, w najgrubszym miejscu ma troszkę ponad 2 cm grubości. Przez to nie jest zbyt wygodna w pracy, ale jako awaryjny wkrętak, zwłaszcza w podróży, może być pomocny.
Dla lepszego zobrazowania wielkości rękojeści zestawiłem obok najmniejszą grzechotkę Cyclop z uchwytem Craftform oraz wcześniej prezentowany duży wkrętak z magazynkiem zestawu Craftform Compact 20. W zestawie mamy także małą grzechotkę Cyclop. Jest to Cyclop Mini 1, czyli pierwszy spośród 3 modeli mini grzechotek oferowanych przez Verę. Tym razem zamiast dwukomponentowego uchwytu Craftform mamy rękojeść wykonaną ze stali nierdzewnej. Chociaż charakterystyczny ergonomiczny kształt został wciąż zachowany. Grzechotka ma 9 cm długości, około 1,5 cm szerokości i około 1,2 cm grubości. Dla porównania możemy ją zestawić z najmniejszą grzechotką Craftform Compact z zabierakiem 1/4 cala. Cyclop Mini 1 posiada gniazdo pozwalające na montowanie bitów. Od góry znajdziemy również przełącznik kierunku pokręcania. Niestety nie ma pozycji blokującej grzechotkę. Warto zauważyć, że ma ona stosunkowo mały skok, bowiem wynoszący około 6 stopni. Dodatkowo, dopóki nie potrzebujemy wykorzystywać długiego ramienia, możemy posługiwać się czarnym radełkowym pokrętłem, które pozwala na szybkie pokręcanie. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z nasadek z chwytem kwadratowym 1/4 cala, będziemy potrzebowali adaptera, ale na szczęście znajdziemy go w zestawie. Co ciekawe, Vera sugeruje, że grzechotkę można zostawić zablokowaną w organizerze i założyć do niej końcówkę, najlepiej razem z adapterem Rapidaptor, i używać całego organizera jako uchwytu grzechotki. Dla mnie, mimo że nie mam małych dłoni, takie rozwiązanie wydawało się jednak niewygodne. Kolejny element to krótki adapter do bitów z blokadą mechaniczną Rapidaptor. Ma on około 5,5 cm długości. Dla porównania prezentuję adaptery Rapidaptor z innych moich zestawów, w tym adapter na uchwyt kwadrat 1/4 cala oraz długi adapter Rapidaptor z zestawu Craftform Compact 20. Aby zamocować bit w uchwycie, wystarczy go po prostu wsunąć. Wówczas kołnierz odskoczy do tyłu. Aby końcówkę wyjąć, należy pociągnąć kołnierz do przodu. Wówczas zwolni się blokada mechaniczna i będziemy mogli wysunąć bit. Sam adapter oprócz blokady mechanicznej wyposażony jest w magnes. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest to, że możemy narzędzie obsługiwać jedną ręką, bowiem bit nie wypada po zwolnieniu blokady. Kołnierz na adapterze porusza się niezależnie, dlatego przytrzymując go w trakcie wkręcania możemy stabilizować narzędzie. Oczywiście adapter możemy używać razem z grzechotką z zestawu, ale także z innymi narzędziami, elektronarzędziami pozwalającymi na mocowanie chwytów sześciokątnych 1/4 cala. W zestawie mamy też 28 bitów i jeden adapter z chwytu sześciokątnego na kwadratowy 1/4 cala. Wszystkie te elementy mają 25 mm długości. Wspomniana przejściówka pozwala stosować nasadki również z rękojeścią bitów. Wybór bitów wydaje się dostosowany do potrzeb związanych z serwisowaniem rowerów. Mamy tutaj m.in. końcówki PH, Torx, imbusowe oraz tzw. końcówki imbusowe kuliste. Warto zauważyć, że w zestawie znajdujemy zarówno bity z linii TZ, czyli zawierające strefę skrętną, jak i zwykłe bity o dużej wytrzymałości oznaczone literą Z. I chociaż nie są to najlepsze z linii bitów marki Vera, to do narzędzi ręcznych są one więcej niż wystarczające. Niestety nie posiadają kolorowych opasek Take It Easy z kodowaniem typu i rozmiaru grotu, ale wciąż te informacje naniesione są na chwyt każdej końcówki. W zestawie do dyspozycji mamy 7 nasadek. Nasadki te można stosować zarówno w narzędziach ręcznych, jak i w elektronarzędziach, ale nie udarowych. Nasadki mają na sobie oznaczenia rozmiaru, modelu, kolorowy pierścień w systemie Take It Easy kodujący rozmiar i ułatwiający szybkie wyszukiwanie osprzętu, a także radełkowany pierścień, dzięki któremu nasadkę można pokręcać bez wykorzystywania narzędzia, np. grzechotki. Oczywiście na obwodzie mamy otwór na kulkę blokującą. Dobór rodzajów bitów i nasadek to jeden z aspektów odróżniających zestawy Bicycle Set Free i Tool Check Plus. Więcej o bitach tej serii i nasadkach opowiadałem przy okazji omawiania grzechotki Vera Craftform Compact Cyclop. Przedostatni element to 2 łyżki do zdejmowania opon. Mają one wytłoczenie w kształcie logo Very, które jednocześnie pozwala je łączyć i przechowywać wspólnie. Oczywiście jeden koniec jest charakterystycznie wyprofilowany, aby umożliwiać ściąganie opony z obręczy,
Z drugiej strony łyżka posiada haczyk, który umożliwia jej zaczepienie o szprychę. Nie są to jednak dwie identyczne łyżki, choć różnica wydaje się drobna. Po stronie haczyka jedna łyżka posiada uchwyt sześciokątny, w który można włożyć bit i użyć łyżki niczym rękojeści grzechotki z zablokowanym przeskokiem, a druga zaś posiada klucz do zaworu Presta. Łyżki mają długość 10 cm i 6 mm, szerokość około 2,5 cm oraz grubość około 0,5 cm. Wykonane są one z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Ostatni element to mini organizer. Umieszczony w mniejszej kieszeni etui, początkowo jest pusty i to my możemy go wypełnić niezbędnymi elementami. Może być przydatny w podróży, gdy nie chcemy brać pełnego zestawu. Zmieścimy do niego grzechotkę oraz 9 bitów. Aby uzyskać dostęp do końcówek wkrętarskich, należy po prostu odchylić górną część organizera. Miejsce na grzechotkę ma dwa otwory. Zapewne ten większy ma ułatwiać jej wyciąganie, natomiast mniejszy pozwalać na zainstalowanie bitu i używanie całego mini organizera jako rękojeści. Bit montowany jest od spodu, tak aby od wierzchu był dostęp do przełączania kierunku pokręcania. To rozwiązanie analogiczne jak w przypadku dużego organizera jest jednak dla mnie dużo wygodniejsze. Mini organizer ma 11,7 cm szerokości, 6,1 cm wysokości i 1,2 cm grubości. Wracając do książki Zina. Oczywiście zestaw obejmuje pozycję dla podstawowego poziomu serwisowania roweru. Oczywiście nie mamy tutaj wszystkich potrzebnych narzędzi, ale jesteśmy w stanie wykonać niektóre podstawowe regulacje, a także wymienić dętkę w rowerze. Rękojeść i grzechotka są stosunkowo małe, ale dzięki temu można je wygodnie zabrać w trasę, a czasem łatwiej dostawać się nimi w niektóre trudno dostępne miejsca. Trzeba przyznać, że Wera produkuje rozwiązania, które są bardzo przemyślane. Nic tutaj nie pojawia się przypadkiem. Maksimum funkcjonalności przy minimalnej ilości osprzętu, a jedynie do czego mógłbym się przyczepić to fakt, że etui nie jest jakoś przystosowane, by zabrać je w całości ze sobą na wyprawę rowerową. Ewentualnie przydałoby się, aby łyżki do opon można było jakoś doczepić do organizerów, zarówno do większego, jak i do mniejszego.